Dzień dobry. Lekcja dzisiejsza to jest powtórka albo quiz, albo test samodzielny z cyklu Teste dich selbst, przetestuj się sam, nazwy państw i terytoriów. To będą nazwy na poziomie C2, C1, B2 i B1 według skali trudności. Na każdy poziom podam 10 nazw i umawiamy się tak, że jeżeli ktoś będzie umiał wszystkie, to za 10 punktów jest ocena najwyższa, za 9 punktów piątka, za 8 czwórka i za 7 lub 6 taka przyzwoita. Jeszcze taka krótka powtórka. Nazwy państw mogą być der, die, das. Przypominam, że większość państw ma nazwę das, ale w ogóle też są oczywiście der. Mogą być państwa, które są w liczbie pojedynczej, to zdecydowana większość, albo w liczbie mnogiej. Kiedy mamy liczbę mnogą, to wtedy inaczej jest tworzony przymiotnik, to znaczy końcówka przymiotnika jest trochę inna. Mogą być też złożenia, na przykład często występują ze słowem Land, czyli kraj, ze słowem Reich, czyli wspólnota, taka rzesza, lub może być końcówka IN. Przechodzimy na poziom C2. Zaczynamy. Czarnogóra. Das Montenegro, also Montenegro, rodzajnik das. Watykan. Der Staat Vatikanstadt. Często używa się słowa po prostu sam Watykan, das, albo może być die Vatikanstadt, ale oficjalna nazwa jest der Staat Vatikanstadt. Der Staat to jest państwo, a die Stadt to jest miasto, więc tutaj mamy różnicę. Paragwaj. Paraguay, das. Dlaczego to dałam do poziomu C2? Pamiętam taką słuchankę z lekcji, z podręcznika, gdzie rodzina wyprowadziła się do Paragwaju i pamiętam, że właśnie tak, uczniowie byli zaskoczeni, że jest Paraguay. Litwa. Das Litauen. Wyspy Kanaryjskie. Tu właśnie mamy liczbę mnogą. Die Kanarischen Inseln. Wyspy Kanaryjskie również nazywa się die Kanaren. Samo to jakby na Kanarach. Die Kanaren. A więc oficjalnie jest die Kanarischen Inseln. Dlaczego tak jest? Bo jest die Insel, więc liczba mnoga jest Inseln tam na końcu. I tutaj mamy die w liczbie mnogiej, więc końcówka przymiotnika będzie en. Die Kanarischen Inseln. Państwo o nazwie Tuwalu. Das Tuwalu. Skąd jest to państwo znane powszechnie na całym świecie? Otóż to jest państwo, które ma końcówkę taką na stronach internetowych TV z tego Tuwalu. I bardzo często te adresy są używane przy nazwach telewizji. Gdybym ja założyła telewizję Deutsch konkretnie, to mogłabym założyć stronę internetową www.deutschkonkretnie.tv. I właśnie to państwo teraz podobno najwięcej pieniędzy zarabia na tych właśnie domenach tutaj geograficznych. A Arabia Saudyjska, proszę. Saudi-Arabien, also das. Zjednoczone Emiraty Arabskie. Die Vereinigten Arabischen Emirate. I tutaj znowu jest die, liczba mnoga, końcówka en. Vereinigten Arabischen Emirate. Gruzja. Dlaczego Gruzja jest na poziomie C2? Bo wiele osób próbuje zrobić coś z tą literą s lub z w środku, a tymczasem Gruzja to jest das Georgien. Malediwy. Lecimy na Malediwy. Die Malediven. Przechodzimy do poziomu C1. Iran. Der Iran. Uwaga, jest der. Jest der Iran, der Irak, der Libanon. Portugalia. Das Portugal. Cypr. Das Zypern. Chorwacja. Jest das Kroatien. Nie Chorwacjen, tylko Kroatien. Łotwa. Das Lettland. Trudne słowo. Grenlandia jako terytorium. Das Grönland. Nie Grönland, tylko Grönland. Wyspa Man.
skąd fan języków obcych powinien znać tą wyspę, ponieważ na wyspie Man był używany język Manx. To była taka bardzo archaiczna wersja tego języka i jeżeli ktoś bierze udział lub brał udział w olimpiadzie lingwistycznej, to właśnie mógł trafić na zadanie z językiem Manx. Wyspy kanałowe. Uwaga, to nie są kanaryjskie, tylko to są kanałowe. Die Kanalinseln. Warto znać, ponieważ tam jest specyficzny roaming, mogą być opłaty roamingowe. Nazwa rzadko się pojawia gdziekolwiek, a więc Kanalinseln. Rumunia, C1, das Rumänien. Estonia, das Estland. Przechodzimy do poziomu B2. Mongolia, die Mongolei. Przypominam, jest pewna grupa państw, która ma rodzajnik die przy sobie i jest w liczbie pojedynczej. To nie są na przykład to die Vereinigten Arabischen Emirate albo to nie są die Kanarischen Inseln, tylko to jest liczba pojedyncza. Szwajcaria i ten właśnie przykład die Schweiz. Węgry, das Ungarn. Finlandia, das Finnland. Ukraina, die Ukraine. Die Ukraine. Tam była die Schweiz, tam była die Mongolei, tu mamy die Ukraine. Rodzajnik die, liczba pojedyncza. San Marino, bardzo proszę. Das San Marino. Bośnia i Hercegowina. Das Bosnien-Herzegowina. Stany Zjednoczone. Liczba mnoga będzie. Die Vereinigten Staaten. Holland, Holandia, już nie szukamy tego kraju, tylko teraz kraj nazywa się oficjalnie już Niderlandy, ale Niemcy mieli zawsze tu przygotowaną też nazwę Die Niederlande. Co tutaj jest specyficznego? To jest liczba mnoga. To nie jest tak jak die Schweiz, albo die Mongolei, albo die Ukraine, że to byłaby liczba pojedyncza. Nie, to jest liczba mnoga i kiedy będziemy przebywać w Niderlandach, w Stanach Zjednoczonych, to tam będziemy mieć wtedy w liczbie mnogiej w trzecim przypadku końcówkę N. Będzie in den Niederlanden, in den Vereinigten Staaten. RFN, czyli popularne Niemcy, ale oczywiście oficjalnie to jest Republika Federalna Niemiec. I wtedy to jest die Bundesrepublik Deutschland, ponieważ jest die Republik, die Bundesrepublik Deutschland. To jest nazwa oficjalna, natomiast das Deutschland jest nazwą taką potoczną. Poziom B1. Włochy. Jest oczywiście das Italien. Grecja. Das Griechenland, kraj Greków. Widzicie? Land. Polska. Das Polen. To O musi być długie. To O to musi być takie długie, ponieważ jest jedna litera L, jedna spółgłoska L. Jest słówko, które oznacza pyłek, tam takie pyłki, jak ktoś ma uczulenie. I wtedy to się mówi Polen. Więc jeżeli ktoś powie ich wohne in Polen, to ktoś pomyśli, że mieszka w pyłku. Tutaj mamy do czynienia z słowem Polen. Polen. Francja. Das Frankreich, czyli taka wspólnota, rzesza Franków. Słowenia. Das Slowenien. Argentyna. Das Argentinien. Meksyk. Właściwie to mógłby być na poziomie B2, ponieważ wiele osób to źle tworzy. Jest das Mexiko. Szwecja. Das Schweden. Australia. Das Australien. Japonia. Das Japan. Oczywiście tutaj wybrałam tylko 40 państw. Jest ich bardzo dużo i zawsze sobie warto powtórzyć pozostałe. A więc polecam na zadanie domowe wpisać sobie do Google'a listę numerów kierunkowych telefonicznych. Na takiej liście mamy ogromną ilość państw z tymi właśnie numerami kierunkowymi i można sobie powtórzyć jeszcze jakieś pozostałe państwa. W takim razie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejną lekcję za tydzień.